No, witam Was ponownie z serwisu firmy Korbanek Stanowa Podgórnego. Właśnie idę odebrać nowy ciągnik, który przyszedł niedawno, który już jest pod klienta zamówiony. No, według zlecenia jest ciągnik 2399 końcówka, więc muszę tutaj teraz do kolegów przyjść i sobie po prostu kluczyki dobrać. O, tutaj zaraz widać Buongiorno. gości też czekają na coś. No i tutaj pęk kluczyków, nie? Jak widzicie, dosyć dużo. Więc teraz zacznę szukać. Nie musicie być przy tym. No, jak widać, jesteśmy na naszej firmowej stacji benzynowej. Nowy ciągnik jest dotankowywany, żeby w czasie prac nie zabrakło nam paliwa. No i podłączyliśmy już się pod stację benzynową. Tutaj mamy swoją kartę do tankowania. Dotykamy, pokazuje nazwisko i dalej idziemy. 11585 jest zlecenie i dostajemy paliwko. No, znalazłem jego właściwy błotnik i teraz zamontuję go tylko tak pro forma, żeby dojechać do góry. Few moments later. To już jest. Te dwie śruby, co są tutaj na dole, były bezproblematycznie, bo mogłem pneumatem dokręcić. No niestety, te tutaj nie za bardzo. Tylko że jak dokręcałem pneumatem, to też będę musiał później sprawdzić, czy tak i tak dobrze jest dociągnięta. I teraz na pełną moc. Troszeczkę siły trzeba użyć. Op, jest. Tak. Teraz przedłużenie ze względu na głębokość tego. Tak. I gotowe. Te dwa węże z tej strony poluźniamy tylko leciutko i praktycznie tutaj odciągamy. No jeszcze nie idzie. Jednych jest łatwiej, drugich tylko tutaj nie chcemy narobić. O, hop. Już jest na drugiej stronie. I tylko dokręcamy to wszystko tak jak powinno być i mamy tą sekcję gotową. Będziemy montować tu ten skrzyneczkę narzędziową. Tutaj te dwie śruby 15, które są zamontowane, musimy odkręcić. To jest jedna i u góry jest następna. Pokażę tutaj tą dolną odkręciliśmy, teraz tą z tej strony trzeba
usunąć, tylko że nie za bardzo chcę. No. Troszeczkę oporu, ale poszło. No, tu spornik odciągamy, mały, to węży. I tutaj zobaczymy, nie, od dołu założymy. Hop. No i już przekręcone, nie, widzicie, tutaj troszeczkę niżej, obydwie śruby. Ja tu zawsze jeszcze dodatkowo gaśnicę wrzucam do środka, bo to idzie prosto do klienta, więc trafi w odpowiednie miejsce. Proszę bardzo. Hop. I to by było wszystko, co na tą stronę. Teraz zaczniemy rozbierać pod pneumatykę, więc musimy wnętrze, praktycznie wszystkie plastiki, które są tutaj wewnątrz, zdemontować, żeby zdemontować też te pedały, hamulce i założyć nowe. No jak widzicie, już zdemontowałem dywanik, a to troszkę kurzu, parę rzeczy jeszcze tu zostało, więc wyczyścimy to pod koniec, jak będziemy już gotowi z całą pneumatyką tutaj wewnątrz. No jak widzicie, zmieniło się troszeczkę już tutaj w środku. Zamontowałem nowe pedały razem z tymi blokami, ten muszę jeszcze to dokręcić. Tu wszystko trzeba wymienić stare na nowe, ponieważ te mają swoją własną pompkę w środku, która zaciągnięta. No, tu sprężynki zahaczone, o taki mały haczyk metalowy do zaciągania sprężynek, bardzo przydatna rzecz. No, tu rozebrane parę rzeczy, teraz wam chcę pokazać, jak daleko szliśmy. Tu już zamontowałem obciążnik z przodu, jak widać. Tu boczny panel zdemontowany, ponieważ będziemy jeszcze mierzyć moc i tutaj będzie jeszcze montaż od części pneumatyki. Nowy dzień, dalsza praca. No teraz tutaj trzeba się troszeczkę pobawić z tą pneumatyką, ze względu, że wszystko jest luźne i wszystko musi być podokręcane odpowiednio i pokręcamy to na Loctite, ze względu na to, że przy oleju widać, jak jest wyciek, przy powietrzu, no nieraz jak jest duży wyciek, to syczy, to słychać, ale w niektórych momentach jest tak minimalny spadek powietrza, ucieka powietrze, że nie słychać tego, no i wtedy system nie działa tak, jak powinien, więc przykręcamy wszystko na Loctite, a zaraz to pokażę, żeby to wszystko praktycznie po zamontowaniu też działało i było szczelne, nie? Mi chodzi praktycznie o szczelność. Najgorsze to jest, jak człowiek to zamontuje i później musi się kłaść pod ciągnik albo w ogóle znowu wszystko demontować, żeby dojść do odpowiedniej części, nie? Tutaj. Zawór. Momencik. Sterowania hamulcem ręcznym.
Ja chociaż wiem, jak trzeba podłączyć tutaj różne połączenia, to tak i tak je sobie zaznaczam, żeby nie było jakiegoś tam, no, żeby nie było pomyłki. Tutaj na przykład sobie robię taką gwiazdkę na tym zaworze od hamulca ręcznego, a tutaj L, bo lewa strona, tu przychodzi praktycznie ten włącz, który jest na pedale hamulca po lewej stronie, jest tutaj podłączony. To już jedna rzecz jest. Tutaj szybko z łączki też mam taki mały system. To jest 2, 3 i 4, nie? Jak wszystko zaznaczone. No i teraz tutaj troszeczkę większy, taki problematycznie. Tu mamy 4, tu przechodzi praktycznie do żółtego. Tutaj mamy 3, przechodzi do czarnego i tu gwiazdkę przechodzi tutaj do tego. No i tu jest odwrotna strona na dole. Tu jest prawy wąż od pedała. Robię sobie P i tu jest 1 i 2. 2 idzie do czerwonego, a 1 wkręcam z drugiej strony w butlę, a 1 skręcam z drugiej strony w butlę, nie? Chciałbym zamontować zawór sterowania hamulcem ręcznym. On przychodzi tutaj na te 2 śrubki ze zwolnicy. Na zwolnicy 18, klucz i odkręcamy. Jeszcze trochę. Hop. Tak daleko, żebym doszedł wtedy do niego. Tu trzeba też troszeczkę uważać, żeby cała szpilka nie wyszła razem, bo gwinty są tutaj pomalowane, ale widać, że już to praktycznie normalnie da się odkręcić. Hop. No, nakrętki już są odkręcone. Teraz wstawiamy ten zawór tym do przodu na te 2 śruby. Podkładka, nakrętka, no. Dobrze, i teraz jeszcze tą następną. Dobra, na tym bym chciał zakończyć.